Radka i Filipa mogliście obejrzeć w poprzednich odcinkach Ktoś, Gdzieś, Kiedyś oraz na naszym biwaku, jak sobie robiliśmy kociołek przepysznego jedzenia. A chłopaków znam z Mazur, poznaliśmy się chyba w 2017 albo 2016 roku. Oni co roku gdzieś wyjeżdżają, raz są na Majorce, za rok będą przykładowo w Grecji. No dosyć często pływają po Mazurach, także mamy 2 kapitanów, jesteśmy bezpieczni. No i co? Filip wpadł na pomysł, że zrobimy przygodę. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Całkowicie na spontanie. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale jest ok. Podoba mi się. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Za mną jest łódka Michała, którą za chwileczkę będziemy wodować, a przede mną houseboat, na którym spędzimy dzisiejszy dzień. Zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku prócz Andrzeja wystąpią Myślę, że będzie to niesamowita przygoda, także zostańcie z nami. Do dzieła! Już za chwileczkę, za momencik będziemy wodowali łódkę Michała, także czuję się tak jak pierwszy raz byłbym na Orczyku. Wstrzymałem całą kolejkę, panowie już czekają. Trzeba tylko uważać na ten dziwny luz, tak? Pamiętaj, że to jest ściągane, że tak powiem. Nie mam... Tu masz biegi, a to w zasadzie tylko musisz mnie tam, będziesz prosił mnie po prostu spuścić je, ja to wszystko powinienem na silniku sam wyciągnąć nawet, nie? Co, odpalę silnik najpierw, będzie przygoda. W ogóle powiesić bajkę. No, dawaj. Prosto! Chciałem powiedzieć, w sam raz idealnie na moje dzisiejsze plecy. Nic, tylko... Czy ktoś zamawiał słońce? Nie no, historia jest tego rodzaju, że któregoś razu pożyczałem podest dla takich DJ-ów, jakich później podpytałem, to powiedzieli, że w Urazie, czyli tu gdzie jesteśmy dzisiaj, będą nagrywać seta na wodzie i na tym moim podejście rozkładali swój set DJ-ski. Tak mnie trochę natknęli tym, żeby zgooglować to miejsce. Port w Urazie już znam od jakiegoś czasu, te houseboaty widywałem, ale zainteresowałem się tym bardziej, no i tak pomyślałem, że to będzie dobre miejsce, żeby się spotkać, żeby tutaj coś zobaczyć, żeby trochę wypłynąć, żeby się zchilloutować trochę na wodzie. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że Filip chyba z racji tego, że ostatnio wygrał konkurs, dzisiaj przyniósł nowe wyzwanie. No dzisiaj będziemy pływać małymi motorówkami zdalnie sterowanymi. Myślę, że możemy zrobić jakieś małe wyścigi, tylko trzeba wymyślić nagrodę albo karę, no bo nie wiem. No tym razem na pewno się ktoś, albo co, no dobra, no nie będziemy się odzywali. No dobra. Nie, kara musi być jakaś trudniejsza, no to do ustalenia, Radek wymyśli karę. Okej. Przepraszam, czy bandera to jest to logo? Oczywiście. Weź mi powiedz, Filipie, jaka jest geneza tego logotypu i tej nazwy?
Nie wiem, czy powinienem o tym mówić. Po prostu mężczyźni w pewnym wieku, jak wyjeżdżają na wolne, są spuszczeni z łańcucha, no to są świnie, nie? I stąd to świnia. Stąd ta świńska gęba. Idę po banderę. To jest nasza bandera, pod tą banderą dzisiaj pływamy. To mówisz, że jaki czas pływania mają? Nie wiem, myślę, że 10-15 minut. No, zobaczymy. Dosyć się szybko ładują też, więc To super. no. Mamy panele solarne na dachu, więc myślę, że prądu nie zabraknie. Także sponsorem dzisiejszego odcinka jest Filip. Tada! Fajnie, no. Gorsze łódki widziałem, naprawdę. Podoba się? No tak wiesz, tak całkiem możliwie. To dokąd, panie kapitanie? Panie kapitanie, jedziemy w górę rzeki w stronę mostu Rędzińskiego. Pewnie tak daleko nie dojedziemy, ale przygoda zobaczy, czas nam pokaże, gdzie będziemy. Myślę, że tak do 17 popłyniemy w tamtą stronę. Potem trzeba będzie wracać już tutaj do Bici. Słuchajcie, pływam generalnie od dziecka. Mieszkałem nad takim fajnym małym jeziorem. Pierwsze szlify robiłem tam. Właściwie miałem chyba z 13 lat, jak zacząłem być na wodzie. Później wszystkie patenty już tutaj we Wrocławiu, część na Odrze, część potem na Bałtyku. Czekam na jakieś kapitańskie końcowe papiery. Jesteś w trakcie wyrabiania. Tak, zostały mi jeszcze 2 ostatnie rejsy do zrobienia, także za rok jeden, za 2 lata następny no i możemy wtedy wszędzie pływać po całym świecie wszystkimi jednostkami. Aż tak, Tak jest. to ładnie. Mam na imię Olek, lubię pływać, pływam od małego po jeziorach i morzach. Tak jak kolega tutaj Artur. Razem pływamy po Mazurach. 2 lata temu byliśmy na Majorce. Pływaliśmy cały tydzień. Pan ile masz Znaczy zaraz odpalę tego, poczekaj. uprawnień do pływania? Nie mam uprawnień do pływania, ale się dobrze odnajduję. Jestem majtkiem i czasem też kucharzem na łajbie. Kukiem. No już teraz go nie wypuszczę z powrotem, ale Ale nie, co, nie wyląduje? Tutaj na pokładzie? nie no, łódka się rusza I on i my nie... płyniemy z jakąś prędkością, dron musi hamować i uderzylibyśmy na przykład w radka. Bo on by się zatrzymał w miejscu, można powiedzieć. W powietrzu, ale w miejscu. A łódka by się przemieszczała dalej i on by... No cofałby tak się, jakby, tak, no. tak. No i są takie filmy nawet czasami, jak wypuszczają drony gdzieś na łódkach, że podnosi drona, a łódka jedzie i na przykład żaglem uderzy drona i dron wpada do wody, nie? Także takie rzeczy są. A tutaj tak samo było, że musiałem zrobić łuk, dron już cofał się do mnie, zwolniłem prędkość i złapałem go i od razu cyk na drugą stronę, żeby się wyłączyły silniki. Kolejny skill, jak to się mówi. Ale piękne widoki.
tu dzisiaj się będzie działo? Będzie cukinia na dziko. A tak naprawdę będzie gulasz zrobiony z gulaszu angielskiego. Przepis z internetu. Nawet ostatnio w odcinku M jak mięso gotowali gulasz z gulaszu angielskiego, więc to też taka moja inspiracja na dzisiejszy obiad. Na razie robimy kiełbę z cebulką. Zaraz do tego przerzucimy to do większego gara, dojdą warzywka, dojdą ziemniaczki, dojdzie pasata. No i myślę, że się najemy tym. Ale przed tym wszystkim co? Kawusia! No, pływanie jest bardzo miłe, bo prawda, ładne widoki, można sobie pobawić się na wozie. Taki motorsport, bo pływam motorówką akurat. Zaraz płyniemy houseboatem napędzanym silnikiem uciągowym, więc w zasadzie jest takie kiwanie się powolne. Ale płyniemy, piękna woda jest, zero fal. No w porównaniu do prędkości z motorówki, to co innego. Tak, tak, motorówka wchodzi w śliska, to jest coś całkowicie innego niż pływanie po prostu, tak jak tutaj sobie barką płyniemy przed siebie Barką, rzeczywiście. pod prąd. Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowa okazja, żebyśmy się zminęli barką z drugą barką. Pędzimy ze straszną prędkością, zbliżamy się, jesteśmy na kursie kolizyjnym. Boże, co się będzie działo? Za godzinę chyba. Uwaga, lecimy. Prędkość 5 na godzinę, 7. Cokolwiek to znaczy. Mniejsza niż głębokość. Głębokość 7,4 metra. Kto zgadnie, jaka jest temperatura wody? Jest prawie 19 stopni, słuchajcie, wody. Można się kąpać normalnie. I tak, proszę Państwa, wygląda praca na łajbie. Obieranie ziemniaków i obieranie ziemniaków. Picie. Taka po prostu codzienność, nie? Codzienna robota, no kapitan robi wszystko, no struga, marchewki, orze, no co się da. Orze jak może! Ty, ktoś płynie za nami. Książej. Tak jest. Tu będziemy dopierać. Przyszedł, nabrudził i poszedł. O czym przed chwilą mówiłem? O tym, że jak się łapie drona, to trzeba w powietrzu, cyk, i go obrócić. A wystartowałem jak typowy lamus, czyli podniosłem drona stąd, łódka do przodu płynęła, a dron i tu przez barierki hyc, śmigiełka już do wymiany. Na szczęście chyba z dronem nic się nie stało, także jeżeli teraz zobaczycie ujęcia po moim nagraniu, to znaczy, że wszystko w porządku. Testujemy. Drona puszczamy nie z początku, tylko z końca. Marcinie. No i przede wszystkim z ręki. Czyje to? Mamy, przejęty. Jak widać, wszystko się udało, dron jest sprawny, coś mnie po prostu przyćmiło i nie wiem dlaczego puszczałem drona tak nisko. Wiadomo, że to były barierki, no ale cóż, najlepszym czasem zdarzy się małe faux pas. Dobrze, że tylko zniszczyły się lekko śmigła, a reszta wszystko w porządku, także jest ok. Właśnie minęliśmy, co to jest? To jest nabrzeże Janówek i tutaj wychodzi woda z oczyszczalni ścieków Janówek. A, no bo widzę właśnie, że... Tam ją widać z tamtej strony. A, to tam. No właśnie widzę, że to jest lot samochodów, także fajnie ludzie miło spędzają sobie niedzielę, nie? Ale wiadomo, że my spędzamy ją Lepiej, i milej. bo jesteśmy lepsi. Tak mają świnie. Tak mają świnie.
Można by nazwać, że to świński wypad. No tak. Świński wypad nad Odrę czy na Odrę? Na Odrę. Na Odrę. Świński wypad na Odrę. O, tytuł odcinka. Co tam, panie drugi kapitanie? Panowie kapitanowie na górnym pokładzie. Tak jest. Starszy kapitan, młodszy kapitan. Niech ktoś skręci tylko, bo w brzeg Właśnie. wjedziemy. A propos. Nieodłącznym elementem naszych survivalowych przygód, a w zasadzie nie tylko survivalowych, jest po prostu dobre jedzenie. Także Filipie, przygotowałeś wspaniałe jedzenie i bardzo smaczne. Przyznam szczerze, że jest smaczniejsze niż to, które jedliśmy nad Pagiem i tak się zachwycałem. Oczywiście jest pyszne. Udało się zrobić gulasz angielski z gulaszu angielskiego. Więc teraz czas na konsumpcję. Sorry, ale usta będę miał zajęte teraz czym innym. I tam oto, proszę Państwa, na horyzoncie pogoda taka trochę burzowa, ale nam to w ogóle w zupełności nie przeszkadza. Mamy jeszcze kilka, ciekawych misji do wykonania, nie? Radku? Zgadzam się, kapitanie. Bardzo jestem ciekaw Teraz mi się położy. tego konkursu z łódkami. Ciekaw jestem, kto będzie pierwszy, jak długo mogą płynąć łódki, czy w ogóle popłyną tutaj na tej wodzie. Filip się cieszy, już próbował, także Filip wie, ale zobaczymy. A jeszcze bardziej jestem ciekaw, czy Filip złowi jakąś rybę. Wiadomo, że Filip to gruba ryba, ale czy złowi taką rybę? Nawet płotkę, nie? Ty łowisz ryby? Zdarza się. Mogę tu? Koło ciebie to będziemy mieli równą wagę. Jasne. Do środka. Dobra, nadeszła chwila na to. Mamy fajną wodę, mamy flautę, jest równiutko. Nadeszła pora, żeby sprawdzić, czy te motorówki pływają, czy możemy się nimi pościgać i jak będziemy mogli, to sprawdzimy, kto jest najlepszy. Zatem zapraszam do konkursu. Czy ja mogę lecieć dronem? Możesz, wyjątkowo.
Jak wiecie, tak jak powtarzam, jesteśmy w różnych miejscach. Coraz częściej zdarza nam się z okazji pogody bywać albo na łódce, albo na biwaku, może będziemy w górach, może gdzieś indziej, ale zazwyczaj bierzemy ze sobą drona, no i w tych miejscach latam. Wydaje mi się, że tutaj te ujęcia za motorówką no, wyszły bardzo fajnie. Trochę się bałem latać awatą z tego względu, że ma jedną wadę. Jak za mocno skręcę drona w osi ją, no to zdarzało się, że spada. Wiem, że to jest jakaś wada tego drona, no ale latałem dlatego tutaj zachowawczo, ale sami musicie ocenić, czy to jest zachowawcze latanie. Czasami trzeba pogodzić się z tym, że taki dron może po prostu zrobić plum do wody, no i tego drona nie być. Powiem szczerze, że miałem małe przerażenie, jak zrobiłem ten głupi błąd z odpaleniem Mavica tutaj na dachu. To było naprawdę głupie. Nigdy tak nie róbcie, że startujecie z początku łódki, tylko z końca, tam gdzie jest wolna przestrzeń, no, a łapać trzeba trochę w inny sposób. Także czas mija nam wspaniale. Wracamy już z powrotem do mariny. Myślę, że to nie koniec ciekawych przygód w tym sezonie. Jak widzicie, Filip, Radek i Łukasz się odnaleźli cali i zdrowi po zamku księcia Henryka. No i możemy z nimi wspólnie przeżywać kolejne przygody. Dużo ludzi przy brzegu łowi ryby, dużo jest samochodów, robią sobie grille, także bardzo fajnie, że spędza się tak aktywnie czas. Ja z łódką nie mam za dużo do czynienia, ale raz na jakiś czas lubię się pojawić tu i ówdzie, ale to raczej z kolegami w ich towarzystwie, bo tylko z nimi miałem okazję gdzieś być, czyli 2 razy. O, taki dowód. Poświęcenie dla społeczeństwa wrocławskiego. Poświęcę was te zdrowie i życie, kurczę, i wejdę do tej wody. Podobno ma być 19 ma stopni podobno, więc zobaczymy. Matko boska. Odczuwam jakieś 10. 10 to jest nawet bardzo dużo pojęcie. Średnie odczucie, bo tu jest takie obrzydliwie z od tej strony. Sama blacha zarośnięta. Oko mi wyrwałeś! A ktoś od ciebie łowił z rodziny, czy ten, czy... Mój ojciec mnie tym zaraził. No, chodziliśmy na ryby razem. No, teraz tata już nie może, ale gdzieś tam to pozostało. Jakieś tam wędeczki zawsze w domu u mnie w garażu czekają na takie okazje. Kiedyś było więcej czasu. To chodziliśmy czasem w nocy na Dodrę. Czy tam gdzieś na wyjeździe, nad jeziorkami. Nigdy w sumie na rybach chyba nie byłem. Nie przypominam sobie. Ale kiedyś bym poszedł. Jeżeli ktoś chce mnie zabrać, to Możemy się kiedyś wybrać. na ryby, no. Jest tyle rzeczy do zrobienia. Niestety na dzisiaj to już koniec. Musimy podsumować naszą łajbę i ja lecę do domu, do biura, ponieważ jutro robimy teledysk Ewy Kryzy. Chciałbym powiedzieć, że bardzo ciekawa przygoda. Szkoda, że nie mogę zostać z chłopakami do rana. Wiecie, że na pewno ciekawe rzeczy dzieją się wieczorami, bo można sobie fajnie porozmawiać, posiedzieć po męsku. Także może następnym razem. Super ekipa. 2 świetnych kapitanów, no i reszta spisała się na medal. Jedyne co kręci mi się łezka, że zachód zbliża się wielkimi krokami, a my musimy jechać, przygotowywać się dalej. Mówiłem, że będzie się dużo działo w tym sezonie?
I tak właśnie jest. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Można powiedzieć, że komary nas gonią. Mówi się coś po marynarsku? Jakoś... Lato z komarami. Ahoj, żeglarzu! Jebać komara. O, no i właśnie. Panowie, dziękuję wam bardzo Dzięki. za kolejną Trzymaj się, wspólną Marcin. przygodę. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem i no, będziemy mogli spędzić trochę więcej czasu. Przyczepę zostawcie od tego rama, nie? A, faktycznie, kurwa. Dobra, nara Michał. Cześć!